I'm in Katowice, Upper Silesia, which in theory is the area where Silesian is traditionally spoken. A dialect that is closely related to Polish, yes, but a little bit different, not unlike the Kashubian language up there in the north. It also famously has a lot more German influence than Polish does. The first thing I noticed when I got here is that people here seem really proud of being Silesian. The name is on all sorts of different things like the Silesian Museum, Silesian Park, Silesian University, and so on and so forth. But unlike Schwäbisch, which is used in ads and tourism promos, I've yet to see a single thing written in the Silesian language. The Silesian Museum does have a board about the language, and surprisingly also some content spoken in it. It uses the word gwara, which is technically dialect, yes, but it has negative connotations like jargon or slang or lower class language. It also uses the word ethnolect, which is a purposefully ambiguous word, not unlike the word topolect in the Sinosphere. I'm eager to find out how visible this language really is in everyday life and the relationship of the people living here to this language. For the past few weeks, I've been travelling around Germany and Poland, asking residents of different regions about their perspectives on the dynamics between the languages and dialects of each area. Max Weinreich, who's famous for the saying, "A language is a dialect with an army and a navy," lived in these countries, among others, so there must have been first-hand experience behind that saying, which pokes fun at how nebulous the distinction is. But the more it's repeated, the more it's come to be taken at face value. In this final episode, I want to find out what this entangled relationship means for the present and the future of regional languages. Hej, siema Justyna. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. My się znamy już od sporo czasu, przynajmniej roku, tak? Od roku. Od roku. Osobiście. Osobiście. A online trochę dłużej. No wcześniej, ja znam Cię bardzo długo już. Ale skąd Ty prawdziwie pochodzisz? Ja urodziłam się w Katowicach. Aha, i mieszkałam tutaj całe moje życie. Dziś jest ze mną Kuba, a skąd Ty pochodzisz, Kuba? Jestem z Zielonej Góry. Czyli w rodzinie nie mówisz żadnym regionalnym językiem? Nie, mówimy standardową polszczyzną w domu. O, standardową polszczyzną, ale interesujesz się tymi sprawami? Językami mniejszości, językami regionalnymi tak, interesuję się w miarę. Czy Ty masz akcent? Każdy chyba trochę ma akcent. W polskim te akcenty nie są na pewno aż tak bardzo dostrzegalne jak może w niemieckim albo nie wiem, w austriackim. Te języki trochę znam, więc mam trochę porównania, że w tych krajach bardziej dokładnie słychać skąd ktoś pochodzi. W Polsce nie aż tak bardzo, ale są różnice między tym, jak mówi moja rodzina, która mieszka przy ukraińskiej granicy, a jak mówimy my, a jak mówią ludzie z zachodniej granicy, więc minimalne są dostrzegalne. Każdy ma akcent chyba jakiś. Ale mówiłaś mi kiedyś, że widzowie Easy Polish narzekają na twój akcent. Czy się zgadzasz? Są osoby, które nie zdają sobie sprawy z tego, że pewien sposób, w który ja mówię, wynika z akcentu, a nie z tego, że mam wadę wymowy albo coś po prostu niepoprawnie wymawiam. Dużo osób czepia się, że mam takie końcówki om, są, robią. One są po prostu typowe dla śląskiego i ja bardzo pracuję nad tym, żeby mówić w sposób bardziej zbliżony do poprawnej polszczyzny, znaczy do tej standardowej polszczyzny, jak mówię w naszych odcinkach, ale to gdzieś zostaje i niektórzy mam wrażenie, nie włączają sobie filtra, że to nie jest tak, że ona mówi niechlujnie, albo niepoprawnie, albo celowo się nie stara, tylko po prostu z tym się urodziłam, tak się mówiło całe moje życie i tak mi to zostało. A Twoim zdaniem, jak duża jest różnica między tym śląskim akcentem, a śląskim albo językiem, albo dialektem? Jest duża różnica, czy się mówi po polsku z takim leciutkim śląskim akcentem, czy się godo po śląsku. To są dwie różne rzeczy i ja nie umiem godać. Umiem... A godać, czyli gadać po śląsku, czyli okej. mówić po śląsku. Ja czyli znasz przynajmniej jedno słowo. Tak, znam pojedyncze słowa, potrafię je wpleść, żeby
w to, co mówię, żeby brzmieć trochę po śląsku. Potrafię zrozumieć ludzi, którzy mówią po śląsku, tak w 70% mam wrażenie, jak ktoś naprawdę tak godo już tylko po śląsku, ale to brzmi zupełnie inaczej i używa się trochę innych słów. I jak się mówi po niemiecku, to łatwiej to zrozumieć pewnie obcokrajowcom, bo jest część słów, które pochodzą z niemieckiego. Ale to naprawdę jest duża różnica, czy ktoś mówi po polsku z lekkim śląskim akcentem, czy ktoś naprawdę godo po śląsku. Wieloetniczna natura śląska. As a whole, it does sound quite similar to Polish. The way the sounds are put together, but at the same time, if you know Polish, you would notice some sound changes. Aha, so pretty regular sound changes there. Ptoki is like ptaki, bird kshoki like kshaki, bushes, and then pnioki is like pniaki for blocks. So they all shift the same way. An interesting thing is that I don't think you can read this in Silesian. See, it can show you the text in Polish, English, and German. It can read it to you in Silesian, but it can't show it to you in Silesian. So I think that's quite interesting because it contributes to the idea that the dialect cannot be written, or at least not in like a formal way that suits a museum context. Czy kiedykolwiek zdarza Ci się próbować godać? Jak jestem u dziadków, bo moi dziadkowie mają jeszcze mocniejszy śląski akcent i używają, nie godoją typowo po śląsku, ale używają bardzo dużej liczby śląskich słów i mówią dużo bardziej po śląsku. I mam wrażenie, że to jest takie naturalne, że jak rozmawiam z nimi i oni są na tym bardzo śląskim rejestrze, to ja trochę inaczej do nich mówię, trochę inaczej akcentuję, bo to jest po prostu bardziej naturalne w kontakcie z nimi. Aha, czyli Ty też jesteś w stanie po prostu tak zmieniać swój akcent w zależności od z kim Ty gadasz. Tak, ale to nie jestem tego w stanie zrobić, na przykład jak ktoś mi powie, ej, a weź pogodoj coś dziołcha po śląsku. To tak, to znaczy weź powiedz dziewczyno coś po śląsku. Okay. Nie umiem tego zrobić tak na zawołanie, ale jak jestem w grupie śląskojęzycznej, która bardziej zaciąga, to jestem w stanie się do nich troszeczkę dopasować. Tak mi się wydaje przynajmniej. Opowiadaj nam trochę, co się dzieje ze śląskim teraz? Aktualnie śląski jest dość gorącym tematem w Polsce. Od zawsze język śląski był uznawany prawnie jako dialekt, natomiast teraz jest inicjatywa ustanowienia języka śląskiego językiem regionalnym, tak jak język kaszubski, co ma wpływ na codzienne życie na Śląsku, ponieważ z takich chyba najbardziej widocznych zmian umożliwiłoby to chociażby używanie dwóch języków na znakach, na nazwach ulic, ale też używania tego języka w urzędach państwowych, w szkołach, więc jest to ważne. Czyli teraz kaszubski jest oficjalnie uznawany jako język, ale śląski nie. Kaszubski jest od dawien dawna, nie jestem w stanie powiedzieć od kiedy. Śląski jest oficjalnie, wydaje mi się, że jest dialektem, więc nie ma rangi państwowego języka, którego na przykład używano by w urzędach. A dlaczego Twoim zdaniem jest ta różnica? Jeżeli miałbym obstawiać, jest to spowodowane tym, że Śląsk zawsze czuł się bardzo odrębnie od Polski. Miałoby na celu jakby zatrzymanie tych, no nie chciałbym mówić niepodległościowych, ale takich autonomicznych ruchów Śląska. Może dlatego bano się o to? Już od tygodnia się przechodzę po Katowicach i wydaje mi się, że no tam jest Uniwersytet Śląski, Park Śląski, jeszcze Muzeum Śląskie. Wydaje mi się, że ludzie tutaj są bardzo dumni z tego, że są Ślązakami. Na pewno dla każdego inaczej. Jest to dla mnie region, do którego mam szczególne przywiązanie i sentyment, ale nie wiem, no nie lubię tak mówić, że jestem dumna z czegoś, bo nie mam żadnego wpływu na to, że się tu urodziłam. Tak po prostu wyszło i akceptuję to i dobrze się tu czuję i lubię ludziom opowiadać o tym, jak tutaj jest, ale mam wrażenie, że takie mówienie, że jest się dumnym, że się skądś pochodzi, jest taki zawsze na wyrost, no bo jakby nie mieliśmy w tym żadnego udziału, tak po prostu wyszło i już.
pewnie są osoby, które powiedziałyby, że tak, są dumne z tego, że są Ślązakami. No oczywiście, że się to różni. Language, regional language, dialect, accent, they're all a spectrum and each layer is interlocked with all the other layers. Rzeka. Okej, otwarte. And have a close-up so that they know it's me. Just get something quick to drink. Oh, what? That's cheap. Mocny gaz. And I've got them. It's like shoplifting, but I guess I did pay. I like that Justyna used the word register to describe Silesian. To them, shifting between these modes of speech is a matter of adapting to segments of society. So maybe Weinreich was right? Is it only about the political forces behind each language? If it is, how is that reflected in, or how does that impact the use of the language in daily life? A ja poza tym też szukałem śladów tego śląskiego języka przez cały tydzień, ale ja żadnego nie widziałem. Nie jechałeś śląskimi tramwajami z zapowiedziami po śląsku? Albo przez jakiś czas były, nie wiem czy one dalej jeżdżą, bo już dawno tego nie widziałam, ale były. Czyli są te tramwaje, a poza tym czy Bywały. widać, czy słychać ten język w ogóle w codziennym życiu, jeśli nie godasz? W publicznej przestrzeni tego się chyba słyszy mniej, czasami jako ciekawostkę bardziej, albo gdzieś, żeby zaznaczyć jakiś taki regionalny akcent, ale wydaje mi się, że to ma po prostu taki bardzo praktyczny powód, że tutaj w tym regionie mieszka też dużo ludzi, którzy przyjechali z innych części Polski. Aga jest ze wschodu, część mojej rodziny jest ze wschodu i tutaj jeden wujek przyjechał po prostu za pracą. Moja mama pracuje w ogromnym szpitalu, jednym z największych tutaj w Katowicach, w którym po prostu mówi, że no, są dziewczyny z całej Polski, które tutaj pielęgniarki przyjechały też za pracą. I ona na przykład opowiada o tym z takiej perspektywy, że jak czasami między sobą dwie koleżanki, które są z Katowic, rozmawiają po śląsku, no to te inne nie wszystko rozumieją. Więc ciężko tak polegać na tym języku śląskim w przestrzeni publicznej, bo nigdy nie wiesz, czy cię ktoś zrozumie. Więc to jest zawsze bezpieczniejsze mówić po prostu po polsku i dlatego wszystko tutaj funkcjonuje po polsku, bo tu jest to duża mieszanka różnych ludzi i ten standardowy polski jest wspólnym językiem. Jasne, że jak usłyszysz, że ktoś gdzieś wtrącił śląskie słówko, to myślisz sobie, aha, to on jest Ślązakiem, to mogę sobie trochę pozwolić, ale chyba nie robi się tego zazwyczaj tak w pierwszym kontakcie, bo po prostu nie wiadomo, czy cię ktoś zrozumie, jak na ulicy zaczniesz gadać do niego po śląsku. To bardzo typowe podejście. A twoim zdaniem, czy oficjalne uznawanie tych regionalnych języków, czy dialektów, czy coś jest ważne? Jasne, że tak. Promowanie każdej kultury, każdych rzeczy innych jest fajne. Jeżeli mamy w Polsce takie dwa nietypowe języki, które są odrębne od polszczyzny, to zawsze fajnie jest to wspierać, zawsze fajnie jest o to dbać. Mamy przykład taki zupełnie z innej beczki, ale w Warszawie jest bardzo duża mniejszość wietnamska. I to jest świetna sprawa i dbanie o polskich Wietnamczyków, o Wietnamczyków mieszkających w Polsce, to też jest zawsze fajna sprawa, bo promowanie multikulturalizmu zawsze jest benefitem dla dwóch stron. I dla Polski, i dla tej na przykład mniejszości śląskiej, która by mogła ustandaryzować swój język. W końcu wydaje mi się, że język śląski nie jest ustandaryzowany pod względem na przykład pisowni. A dlaczego standaryzacja tego języka i używanie na przykład w nazwach ulic jest ważna? Pozwala i ułatwia zachowanie tego języka. Jeżeli powstanie, o ile już nie powstał jakiś nieoficjalny, ale jeżeli powstanie oficjalny słownik na przykład języka śląskiego, no to pozwala nam na to, że za 100-200 lat ludzie dalej będą wiedzieli, jak ten śląski wyglądał, a nie będzie to język, który zniknął, no bo tylko ktoś go używał mówiąc i nagle z pokolenia na pokolenie on zanika, zmienia się, a tak to będziemy mieli jakieś normy, które
które umożliwią no, zachowanie tego języka po prostu. Więc ty osobiście, jak ty czułabyś, gdyby ludzie wokół ciebie tylko gadali po śląsku, bez względu na ciebie? Ale to myślę, że bez problemu. Tak jakby, może nie gadałabym tak jak oni, ale wydaje mi się, że byłabym w stanie zrozumieć, co oni mówią i nawet gdybym ja im odpowiedziała po polsku, bo nie potrafię po śląsku, to oni też byliby mnie w stanie zrozumieć. Aha, oczywiście. Więc to byłaby taka dosyć neutralna sytuacja. Czyli dałbyś sobie rady. Tak, no tak jest na przykład u mnie na spotkaniach rodzinnych często, że jest 3 wujków, którzy sobie godoją, no mówią trochę innym rejestrem, ale ja wiem, co oni mówią i jak mi zadadzą pytanie, to jestem w stanie im po prostu odpowiedzieć. Czyli już nauczyłaś się rozumieć tego, a to, co godoją. Tak, znaczy nauczyłaś, to nigdy nie byłam w procesie nauki, po prostu tak. tutaj się urodziłam i jestem Ale przyzwyczajona. dostosowałaś się. Jestem przyzwyczajona od urodzenia do tego, że u mnie w domu się mówi trochę po śląsku, ale moi rodzice od początku mnie tego uczyli, że tak się nie mówi w szkole, tak się nie mówi w urzędzie, tak nie mówi pani w telewizji. Jak idziesz do szkoły, to mówisz tak, a jak jedziemy do dziadków w odwiedziny, to sobie możesz pogodać tak i tak. From her own perspective, she didn't learn two things. She learnt the words and sounds of Silesian at the same time as Polish. These registers were an inherent part of her Polish, her linguistic upbringing. And even different parts of the same family mix the languages differently. That sounds a bit like diglossia, which reminds me of something I learnt earlier on this trip. Also ich war auch neulich in Deutschland, habe mit Leuten von zum Beispiel Schwäbisch geredet und die anderen regionalen Sprachen. Und wie wirst du den Status von zum Beispiel den deutschen Dialekten und den polnischen Dialekten oder polnischen regionalen Sprachen vergleichen? Wie gesagt, in Polen gibt es nur eine regionale Sprache und das ist Schwäbisch. In Deutschland die regionalen Sprachen wie Fränkisch, Schwäbisch und so weiter, Bayerisch, die sind ja offiziell anerkannt und von zum Beispiel das wichtigste Wörterbuch wie Duden gefördert und die regionalen Sprachen werden ja mehr gepflegt als in Polen. Und ist das die offizielle Politik oder ist das einfach die Kultur? Naja, wir sprechen von Anerkennung, deswegen ist das rein politisches Thema. Also, aber die Wörterbücher und so. Wenn das Duden betrifft, glaube ich, das müssen wir nachschlagen. Aber ich glaube, das ist ja schon staatliche Politik. Naja, und deswegen, Kultur hat sich daran angepasst einfach. Deswegen kann man leichter diese Sprachen lernen, wenn man will. Ja, weil es Quellen gibt, tatsächlich. Weil es Wörterbücher gibt. Ich habe neulich tatsächlich von Duden gehört, dass es diese Lehrbuch, Übungsbuch, aber auch sozusagen ein Wörterbuch von Berlinerisch und Wienerisch, also die Metrolekte, die Dialekte, die in Berlin und Wien gesprochen werden. Von denen gibt es jetzt auch so Bücher. Also normale Bücher, nicht nur Wörterbücher. Ja, und mit denen man die Sprachen lernen kann. Und deswegen ist es wichtig, weil die nächsten Generationen können ja die Dialekte kennenlernen und weiter nutzen, weiter sprechen. Hoffentlich sprechen. Ja, vielleicht. Also Berlinerisch ist schon stark. Also viele junge Menschen, so echte Berliner, die sprechen ja Berlinerisch. Ich weiß nicht, wie... Also den Metrolekt. Ja, also den Metrolekt, ja. So there's a lot being done to maintain this delicate balance. But there's always more, which brings us back to the core question. Why can't a language just be one standardized language? Why does there have to be all these leks making things complicated? Czy ty kiedykolwiek żałujesz, że nie mówisz prawdziwym śląskiem jak u dziadków? Trochę chciałabym znać ten język teraz już uznany za regionalny lepiej, bo to jest takie specjalne poczucie, jak się jest w stanie dogadać z tymi osobami z tego regionu. Tak nadajesz na takim innym kodzie i jesteś taki trochę bardziej swój, jak potrafisz mówić w ich języku. Dlatego uczę się polskiego. Are you optimistic about the future of
the regional languages in Poland? I think there's a lot of people who speak Silesian at home and fight for the official recognition of this language as a regional language. I think there's a lot of people who are proud to be Kashubian, and they do everything they can to help the regional language develop. I know some people from the Kashubian region, and they're studying with me in Warsaw, and they advocate really loudly for the regions. One guy is from Kashubia, one guy is from Silesia, and they think the regional languages are important. So even the younger generation is aware of the importance of keeping those languages alive. Każdy dodatkowy język warto znać, bo on cię po prostu otwiera na nowe osoby. We should do everything in our powers to keep them and to help them survive the changing times, the globalization times. We use more and more English words in everyday language, in Polish, in German, in every language has a very strong influence from English, and that's why it's even more important to make sure that we can keep the original languages going and the regional languages as well. Ale nie miałam chyba na to jakiegokolwiek wpływu. Mam znajomych, którzy po prostu wychowali się w innym domu, w którym się mówiło po śląsku więcej i nie wiem, może mieli trudniej w szkole na początku, ale za to mówią bardziej po śląsku, a ja po prostu mam tak i też jest okej. Yeah, I'm quite optimistic, I think. In the times when more and more people think internationally, paradoxically we go back to the roots and we think about our language, about beautiful Polish words, beautiful Kashubian, Silesian, depending on where you come from. We go back to the roots and we take care of those languages. For a very long time, I've been of the opinion that the debate between language and dialect is meaningless. Ultimately, everyone speaks differently in every different situation, and languages and dialects are just shorthands to help communication. They're all made up. So in a sense, giving a name to a language or a dialect is like making a compromise. We find a way for different people to speak in the same way to aid communication. But then the standardized language sort of becomes a gravitational center. When you don't have a reason to speak dialect, you fall back to the standard. It's almost like speaking dialect is a special intentional undertaking that needs to be justified, and as a result, how native speakers and also people in power think of the way they speak has a direct influence on how much they speak it, how much you can see it, where it's used, where it's taught, and so on. And over time, this can change or even obviously kill a language. But what if we do recognize a dialect as a language? That would usually entail standardizing it, and the natural state of languages in their development is to spread out and become continuums of various language varieties. So in the current state, regional languages are threatened by the standard language, yes, but once you standardize the regional language, this standard itself becomes a threat to the related language varieties and potentially further push them out of daily use. Of course, there are also pluricentric languages like Welsh, where they try to embrace the different varieties and dialects and so on. But in that case, a bigger burden is placed on school education or self-learners like me to adapt to the various ways of speaking. So for now, the most important or the most basic condition for regional languages and dialects to be normalized or even just to survive is to remove all the stigma and negative stereotypes surrounding them. And that is something we can all play a part in. Thanks for watching, and let me know in the comments which regional language or dialect fascinates you. And I'll see you in the next one.